Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Ostatnio było trochę kameralnego jeżdżenia. Pojeździliśmy po Puszczy Bukowej ze zwiedzaniem ogrodów Glinnej, czyli trochę takiego, jak to niektórzy mawiają, jeżdżenia wokół komina. Chociaż nie jestem pewien, czy wgryzanie się we wzgórza bukowe można nazwać jeżdżeniem wokół komina. No ale w każdym bądź razie, po takiej kameralnej wycieczce, teraz pora już na jakiś nieco dłuższy dystans. Jaki jest w takim razie pomysł na dzisiaj? Najpierw powłóczymy się drogami w kierunku na Berlin, ale tak, żeby omijać Odrę Nysę, żeby sprawdzić też, jaka jest alternatywa i czy aby wszędzie jest równo i pusto tak, żeby można było mknąć w kierunku, ogólnie mówiąc, południowo-zachodnim. A jak się zmęczymy, to wtedy będzie pora na odpoczynek i zwiedzanie. A jak odpoczniemy, no to już sami zobaczycie. Brzmi jak dobry plan? No to zapraszam na wycieczkę. Nie mogę się jeszcze wybudzić z trybu sezonu zimowo-wiosennego. Miał być wschód słońca gdzieś na pagórkach pod Kołbaskowem, a ja ledwo wyjechałem z miasta i to nie do końca, a słonko już sobie całkiem nieźle poczyna nad horyzontem. No ale dobra, planuję 5 godzin jazdy w jedną stronę, 5 godzin jazdy w drugą stronę, więc myślę, że przed wieczorem powinniśmy się wyrobić. No to lecimy na Rosówek. Ale przy torze motocrossowym nie jedziemy tak jak Blue Velo prowadzi na Meszering-Gryfino, tylko przez Neurosow i Rosow zmierzamy w kierunku Tantow. No i niemal od samej granicy mamy już asfalty premium. Jest gładko, jest pusto, a przed Tantow mamy całkiem niekiepski zjazd. Tym fajniejszy, że nie będziemy tędy podjeżdżać. Więc w głowie nie lęgną się myśli typu jedzie się i jedzie, matko, a jak tu podjechać z powrotem na jakimś 150 kilometrze? A przez Tantow dla odmiany przez chwilę prowadzi coś, co w Polsce nazywamy po prostu polbruczkiem. Chyba po to, żeby nam się od tych asfaltów premium w głowach nie poprzewracało. Sprawa może się wydawać geograficznie skomplikowana, ale lecimy tutaj fragmentem szlaku Odra Nysa, który tutaj odbija od Odry i zmierza na zachód w stronę Pękun. My go porzucimy zaraz po niekiepskim zjeździe do Schenfeld i będziemy podążać z kolei w stronę Pietershagen i Kassekow. To są takie tereny i takie drogi, gdzie po prostu można odczuwać samą fizyczną przyjemność z jazdy. Krajobrazy nie epatują swoją różnorodnością, ale płynność i tempo, w jakim można mijać kolejne wsie w połączeniu z pogodą i pustkami niedzielnego poranka powoduje, że jest to mieszanka jedyna w swoim rodzaju. No jest trochę góra-dół, to prawda. I pomimo zachwytów trzeba się jeszcze czymś materialnym odżywiać, więc okolice 45 km okazują się być bardzo dobrym miejscem na uzupełnienie zapasów owsianki w organizmie. Nie, to nie jest lokowanie produktu, ani żadna współpraca. Ostatnio wchodzi mi to niby jadło na rowerze po prostu niesamowicie. A że przy okazji postanowiłem dzisiaj pierwszy raz potestować zestaw bagażnikowy, wyprawowy, no to wyładowałem go wszystkim tym, czym się tylko dało. Do Jamikow mniej więcej drogę znam i wiem, czego się spodziewać. Jedną z rzeczy, która mnie interesuje dzisiejszego dnia, to jest sprawdzenie, jak sytuacja wygląda dalej w tym kierunku. Tak, by gdy myślę o większej eskapacie typu
Szczecin, Berlin, Szczecin, zrobić to tak sprytnie, żeby przynajmniej na większości trasy nie jechać tym samym śladem oraz żeby część powrotna była tą łatwiejszą, taką przetrwalniczą bym powiedział, czyli od Ranysa gdzieś pewnie od szeroko pojętego rejonu Niederfinów w Cedynia. Długi zjazd z Amico w Dolinę Welse za chwilę doprowadzi nas na nieznane drogi. A tak patrząc na mapę, to może to być niekoniecznie asfalt premium, gdyż kreseczka drogi na mapie robi się od skrzyżowania z Bundesstraße 166 zdecydowanie bardziej chudziutka. No ale biegnie też tą drożyną szlak podpisany jako Uckermarkische Radrunweg, więc chyba będzie nie najgorzej. No i rzeczywiście jest to konstrukt rzadko spotykany, ale w odbiorze rowerowym całkiem nie najgorszy. No ale też to, co zjechaliśmy do Doliny Welse, to teraz trzeba odrobić. To znaczy parę metrów mniej, ale trochę cieplej się zrobiło. Ogólnie też cieplej się zrobiło, więc mały przystanek na zrzucenie jednej warstwy odzieży i lecimy dalej tą dość ciekawą drogą. Ciekawe jest też to, że temperatura odczuwalnie wzrosła, a słońce troszkę skryło się za chmury. Generalnie jak tak patrzę po warunkach meteo, to zachmurzenie totalnie nie zgadza się z prognozą na dzisiaj. No cóż, mam nadzieję, że nie będę wracał 5 godzin w deszczu. Takimi charakterystycznymi duktami docieramy w rejon Pinow, przed II wojną światową znanego z fabryki amunicji, a z kolei w czasach NRD z lokalizacji tajnych zakładów naprawczych Pinow, które zajmowały się m.in. przeglądami rakiet ziemia-powietrze radzieckiej konstrukcji. A za Pinow czeka nas taka drobna niespodzianka. Dobrze znany schemat, nazwijmy to duktu, jakby to powiedzieć, uległ tu pewnemu przekształceniu. I zamiast 2 gładkich opasek po bokach, jak do tej pory, mamy jedną po środku drogi, a do tego mamy trochę wyjeżdżone pobocze, a z zupełnie niewyjaśnionych powodów w najniżej położonej części drogi bruk zajmuje całą szerokość bez tych opasek. Na szczęście nie ma tego wiele, niecałe może pół kilometra. Zaraz po tych urozmaiceniach wskakujemy, jak gdyby nigdy nic, na normalny, lokalny asfalt, który zaprowadzi nas do Mürow, gdzie wskoczymy na drogę lokalną, w sensie kategorii lokalnej, czyli nazwijmy ją tak umownie powiatową, a nie, że lokalną asfaltową polną, wiodącą do Angermünde. No i ta powiatowa tutaj budzi we mnie jakieś takie troszkę mieszane uczucia, być może dlatego, że jest tu trochę ruchliwie, jest gładko, ale w połączeniu z kilkoma górkami powstaje jakieś takie wrażenie, że albo zaraz ktoś ci siądzie na plecach, albo coś zza górki znienacka wyjedzie. Definitywnie do badania jest tu jakiś wariant alternatywny dotarcia do Angermünde. No i tak po 75 km docieramy do Angermünde. Nie ma jeszcze godziny 10, więc jest totalnie pusto. Ostatnim razem w piątkowe popołudnie było zdecydowanie ludniej. Zresztą możecie sami zerknąć na bardziej obszerny materiał z tego miasteczka, gdzie troszkę więcej ostatnio pozwiedzaliśmy. A link do tej relacji znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Z Angermünde do rejonu Korin, czyli głównego celu naszej dzisiejszej wyprawy, właściwie można dotrzeć na 3 sposoby. Pierwszy, nazwijmy go umownie częściowo znany, to ten wiodący drogą do Herzsprung, którą już znam i z której przygotowałem dla Was relację z pętli do Angermünde. Wariant drugi, po drugiej stronie Bundesstraße 2, czyli przez Schmargendorf. Jeden i drugi ma tę wadę, że wyprowadza na drogę powiatową L200, która przypuszczalnie jest taka nawet bardziej uczęszczana niż dojazd do Angermünde. Tak więc
postanawiam zmodyfikować opcję przez Schmargendorf i nie zjeżdżać do tej drogi Elki, tylko dalej szlakiem rowerowym przez Kleinzitten i Großzitten troszkę jakoś naokoło dotrzeć do Korin. O naiwności. Płytowisko na Płotkach Hangerminde nawet początkowo mnie nie zraża. Tyle było dopinów wspaniałej nawierzchni, że na widok krzywych płyt aż człowiek odrobinę się uśmiecha. No nie wszędzie tutaj jest tak idealnie gładko. Płyty kończą się wkrótce i do Schmargendorf wiodą już takie kostkowe, dobrze znane nam dukty. Ale za to zaraz za Schmargendorf, nie będę przepychał po tym gravela. Szukam na mapie jakiejś drogi polnej, żeby dojechać do tej L200. Jest równie beznadziejna, ale za to krótka, około kilometra. I po tym kilometrze już będzie można wskoczyć z powrotem na asfalt. No to teraz tylko kawałek DDR-ką wzdłuż tej B2 i zaraz mamy kulturalny zjazd na powiatową Elkę, która doprowadzi nas już do samego Korin. No jest uczęszczana. No i pora, pomimo niedzieli, już taka bardziej naznaczona ruchem aut jest. Ale jest płasko lub też po prostu bardziej łagodnie i względne poczucie bezpieczeństwa tutaj jest jednak wyższe niż na tej dojazdówce do Angerminde. Ale to też może jest po prostu moje takie bardzo subiektywne odczucie. 92 km i tablica Korin, czyli wyszło tak odrobinę mniej niż zakładałem. Zapewne przez skrócenie tego ostatniego etapu przed samą końcówką. Zresztą, nieważne. 92 km czy 100 km najwyższa pora na jakiś porządny odpoczynek. A jest naprawdę ku temu zacna okazja, gdyż zespół klasztorny tutaj to całkiem niemała atrakcja. Jadąc od strony Angerminde, pierwsze co napotykamy to parking, ale również z mnóstwem stojaków rowerowych oraz ze stanowiskiem do ładowania elektryków. Jednakże nieco prowizoryczne oznaczenia podpowiadają, że jednak powinniśmy udać się chyba kawałek dalej. Pytanie, gdzie wehikuł zaparkować. Samochód, no to można się łatwo domyślić, że tutaj. No ale rower? Rower na szczęście możemy zostawić pod samą informacją turystyczną, gdzie możemy nabyć bilety wstępu w cenie 7 euro osoba dorosła i 5 euro bilet ulgowy. Oraz bilet rodzinny w cenie 15 euro, gdzie z rodzicami może się zabrać nawet 9 dzieci w wieku 7-17 lat. Dzieci poniżej 7 roku życia wchodzą za darmo. A przed nami klasztor Korin. Miejsce uważane za perełkę architektury gotyckiej z historią sięgającą XIII wieku. Zanim cystersi osiedlili się tutaj, ich pierwszym domem był klasztor Mariensee nad jeziorem Parsteinersee, założony już w XII wieku. Niestety okolice tego Parsteinersee często nawiedzały powodzie, co utrudniało życie i pracę zakonnikom. Postanowili więc przenieść się w bardziej dogodne miejsce, właśnie tutaj, na zdecydowanie mniejsze jezioro Amsee. Nowe opactwo zaczęto wznosić w drugiej połowie XIII wieku. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1273 roku, a za fundatora uznaje się margrabiego Jana IV. Budowa klasztoru trwała kilka dekad. Prezbiterium i wschodnie skrzydło powstały już około 1280 roku. Kolejne części dobudowywano sukcesywnie aż do 1319. W roku 1334 poświęcono główny ołtarz oraz 6 bocznych. I to był symboliczny finał budowy. Klasztor pełnił nie tylko funkcję duchową, znajdował się tu również przytułek dla ubogich i chorych oraz tak zwana sala książęca, gdzie spotykali się margrabiowie i grafowie. W średniowieczu opactwo cieszyło się wielkim prestiżem, nie tylko z powodu religijnej funkcji, ale też dzięki licznym odpustom i wsparciu możnych. Wszystko zmieniła reformacja.
Nauki Marcina Lutra szybko zdobyły zwolenników, a elektor Joachim II dokonał sekularyzacji klasztoru. Po śmierci ostatniego mnicha opactwo przestało pełnić funkcje religijne. Służyło jako gościniec, mieściły się tu stajnie, a nawet odbywały się sądy. W czasie wojny 30-letniej klasztor został poważnie zniszczony. Przez kolejne stulecia popadał w ruinę, aż do początku XIX wieku. Wtedy też pojawiła się postać Karla Friedricha Schinkla, wybitnego architekta, który w 1817 roku rozpoczął prace konserwatorskie. Z kolei ogrody i otoczenie uporządkował znany projektant krajobrazu Peter Joseph Lenne. Dzięki ich wysiłkom klasztor odzyskał dawny blask. Dziś to miejsce zachwyca nie tylko gotycką architekturą i malowniczym położeniem, ale również żyje kulturą. Od 1964 roku w ruinach klasztoru odbywa się festiwal muzyki klasycznej Coriner Music Sommer. Co roku, latem, można tu usłyszeć wybitne orkiestry z Niemiec oraz z zagranicy, czyli z Polski, na przykład Filharmonię Szczecińską, która regularnie gości na tej scenie. Po nasyceniu się pięknem architektury warto również zadbać o strawę bardziej cielesną. Klasztorny bufet z reguły nie jest mocno oblegany, a ceny wydają się być niewygórowane, zwłaszcza w zestawieniu np. z turystycznymi nadmorskimi i biorąc pod uwagę, że dostajemy tutaj jakość. Za kiełbaskę zapłacimy 4,5 euro, a za małe piwo lokalne, kraftowe 3,50. Po takim odpoczynku i takim posiłku w człowieka od razu wstępują siły. Siły oraz ciekawość. Jak to tu wszystko wygląda dookoła? Z mapy wynika, że dookoła jeziora biegnie ścieżka, szlak spacerowy. Częściowo można pewnie ją przejechać, a częściowo przepchać. To znaczy przepchać rower, a nie ścieżkę. No i jednak wychodzi na to, że trochę jest więcej tego pchania niż jechania. Widoki fajne, ale pora już uciec na jakąś bardziej ubitą nawierzchnię. No i teraz plan jest genialny w swej prostocie. Najkrótszą drogą dojechać do szlaku od Ranysa, żeby te ostatnie kilometry przebyć po płaskiej, gładkiej, dobrze znanej nawierzchni. Te ostatnie kilometry, czyli jakieś 45 nad Odrą. Co prawda, potem jeszcze zostanie 30 km z Meszcherin do centrum Szczecina. No ale to już wiecie, to się liczy jako tak zwane ostatnie metry. Na mapie to wygląda dobrze. Od samego Chorin jest szlak rowerowy. Po drodze mijamy jakieś duże jezioro, pewnie ładne. Drogi bardziej lokalne niż powiatowe Elki. Zapowiada się całkiem nieźle. Zaczynamy od szuterku, ale nie ma go aż tak dużo. Tak z 5 km. Przez las. No ale dość już tego lasu. Teraz to bym sobie już jakieś widoczki pooglądał. No i z tymi widoczkami może być niejaki problem. Wyjeżdżamy we wsi Brodowin, na takiej z wyglądu jak każda pomorska wieś. Potem wskakujemy na wijący się odseparowany asfalt pieszo-rowerowy i to właściwie tyle. Szczerze mówiąc, Pasztajny-Zi, jeżeli dobrze to wymawiam, gdzieś tam może sobie prześwituje pomiędzy drzewami, krzakami. Na domiar złego wstążka ścieżki CPR w pewnym momencie się urywa i wjeżdżamy na niby malowniczą drogę typu bruk i pobocze, jednakże ozdobioną takim oto mało gustownym płotkiem. Z mapy wynika, że linię brzegową okupują prywatne pola kampingowe, więc tak ogólnie nie ma za bardzo jak się rozejrzeć. Co jeszcze ciekawsze, droga jest zamknięta dla ruchu w godzinach od 20 do 5 rano. Już przed Pasztajn można odetchnąć z ulgą. Koniec niespodzianek, zamykanych dróg po 20, prywatnych pól kampingowych i
innego tego typu rozmaitości. Jest gładko i do samej Odry nie będzie już żadnych niespodzianek. Tak więc pozostaje minąć ostatnią wieś po drodze, czyli Lüdersdorf, i zjechać z wysokiego odrzańskiego brzegu do Stolzenhagen, które jest położone nad tak zwaną Starą Odrą, czyli w miejscu, gdzie już wskoczymy na Velostradę Odra-Nysa. No i do tego miejsca wyszło około 115 km. I teraz tak, jeżeli chcielibyście sobie skrócić trasę, to do Mieszkowic przez Gozdowice jest jakieś 45 km około, lecz nie wiem jeszcze na jakim etapie wykańczania jest DDR-ka Mieszkowice-Gozdowice. Możecie też spróbować pojechać w kierunku na Cedynię i do Chojny. W tym rejonie również DDR-ki są na tak zwanym wykończeniu. Jeżeli jechaliście, to dajcie znać bardzo proszę w komentarzach. Jeżeli natomiast chcielibyście się dostać tak jak ja do Szczecina, a nie macie ochoty celować punktualnie w pociąg, to dobrze znaną drogą, w całości przyjazną rowerzystom, czyli Odra-Nysa, a potem Rosówek-Kołbaskowo-Przecław do samego centrum Szczecina pozostało tych kilometrów 75. Tak więc dla mnie idealnie. Jest dopiero 13:30. A dla Was, jeżeli dzisiejsza relacja przypadła Wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zerknijcie także na ślad GPS i jeżeli dotarliście do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest idealna chwila, żeby to zrobić. A ja żegnam się już. Przede mną jeszcze 75 km kręcenia. I do następnego razu.